Cześć! Dziś na warsztacie gościmy bardzo ciekawy wzmacniacz z końca lat 70. Jest to HGS Electronics Altus HiFi V600. Właścicielem tego egzemplarza jest pan Bogusław, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za zaufanie oraz powierzenie sprzętu do serwisu. Pewnie części z was już teraz nasuwa się pytanie: chwila, przecież ten wzmacniacz wygląda znajomo, ale nazwa firmy na płycie czołowej się nie zgadza. Przecież powinno być WSH 205. I macie rację. HGS Electronics, Altus HiFi V600, CBM WSH 205 oraz Vela V7272 to konstrukcje dokładnie takie same. Wzmacniacze o mocy 2x70 W, które znamy właśnie z modelu WSH 205. Były one elementem zestawu wieżowego ZM1006 produkowanego przez Diorę pod koniec lat 70. Różnica polega na tym, że wspomniane oznaczenie HGS czy Vella były markami eksportowymi, przeznaczonymi na rynek zagraniczny poza granicami ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej. W tamtym okresie polska elektronika bardzo często była sprzedawana pod innymi nazwami handlowymi, szczególnie na rynek Europy Zachodniej. Co ciekawe, do dziś te eksportowe wersje można odnaleźć na zagranicznych portalach aukcyjnych. Wiele z nich trafiło do nowych właścicieli poza granicami Polski i wciąż pojawiają się na sprzedaż. Często w naprawdę dobrym stanie i za relatywnie niewielkie pieniążki. Dla kolekcjonerów Unitry to czasami wręcz ciekawsza wersja niż modele krajowe, właśnie przez tę historię eksportową. Jeśli jesteście ciekawi, w jakim stanie technicznym jest dzisiejszy bohater odcinka, czy uda się go przywrócić do pełnej sprawności i co kryje jego wnętrze, kliknij kciuk w górę i zapraszam do obejrzenia odcinka do końca. Jeśli chodzi o wygląd, to modele eksportowe różnią się od wersji krajowych kilkoma detalami. Na pierwszy rzut oka nie każdy zauważy, ale gdy przyjrzymy się bliżej, różnice są wyraźne. Przed nami mamy dwa modele tego samego wzmacniacza. Bohater naszego odcinka, czyli Altus HiFi V600 oraz z mojej prywatnej kolekcji WSH 205. Jeśli chodzi o różnicę między krajowym a eksportowym modelem, przede wszystkim chodzi tutaj o nakładki na przełączniki wyboru źródła oraz pętli magnetofonowej. W wersji eksportowej zastosowano charakterystyczne tzw. płetwy, które można spotkać również w popularnych wzmacniaczach serii WS, natomiast w polskich modelach montowane były płaskie pokrętła. I tutaj pozwolę sobie na moją prywatną opinię. Moim zdaniem te płetwy w wersji eksportowej wyglądają zdecydowanie lepiej i nadają wzmacniaczowi bardziej nowoczesny charakter. Drugą zauważalną różnicą jest oczywiście płyta czołowa, na której nie znajdziemy już charakterystycznego logo Unitra. Zamiast tego pojawia się inna marka handlowa, w tym przypadku HGS Electronics. I tutaj mamy stereo amplifier WSH 205 Unitra. Między modelami widać jeszcze jedną różnicę. W modelu Altus V600 zastosowano oryginalne nasadki montowane fabrycznie. Mają one kształt charakterystyczny cylindra, który delikatnie zwęża się ku końcowi. Cześć, tu ja z przyszłości. Zanim wrócimy do głównego bohatera tego odcinka, mam dla was małą ciekawostkę. Niedawno otrzymałem od pana Rafała całą eksportową wieżę do pełnego serwisu, czyli Altus V600, tuner T700 oraz magnetofon D800. Wyżej jest jeszcze gramofon Daniel, ale co ciekawe, we wzmacniaczu, tunerze i magnetofonie zamontowane są walcowe nakładki na przełączniki hebelkowe. Dokładnie takie same jak tutaj w moim WSH 205. I szczerze mówiąc, raczej nie wygląda to na modyfikację wykonaną przez właściciela. Wszystko wskazuje na to, że było to rozwiązanie fabryczne. Zastanawia mnie jednak, dlaczego w jednych egzemplarzach, tak jak tutaj, stosowano nakładki walcowe, a w innych, tak jak w tym wypadku, cylindryczne, takie zwężane ku końcowi. Nie wiem, z czego to wynika. Inna seria, inny dostawca, może inny rok produkcji. Zmiana projektu na etapie produkcji? Jeżeli ktoś z was zna odpowiedź,
Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod filmem. A teraz wracamy do bohatera dzisiejszego odcinka. Natomiast w moim egzemplarzu WSH 205 postanowiłem wprowadzić małą zmianę wizualną i wymieniłem te nasadki na proste, takie walcowe. Oryginalnie były stosowane takie same jak w prezentowanym tutaj Altusie V600. Moim zdaniem wyglądają one po prostu lepiej i nadają całemu frontowi troszeczkę bardziej elegancki charakter. Dzisiejszy egzemplarz trafił do mnie z założenia na tak zwane odświeżenie, czyli klasyczny zestaw prac serwisowych przy sprzęcie z tego okresu. W planie był recapping, chociaż już widzę, że tutaj ktoś był przede mną i wymienił część kondensatorów, czyszczenie przełączników, potencjometrów oraz ogólna kontrola stanu technicznego. Jednak podczas pierwszej próby i wstępnej oceny stanu technicznego zauważyłem pewien problem. Mianowicie lewa kolumna, tak jak widać, pracuje, wskaźnik, natomiast prawa stoi i faktycznie tutaj nie ma dźwięku w prawej kolumnie, więc zanim rozpoczniemy jakiekolwiek odświeżanie i pracę przy przełącznikach, musimy najpierw doprowadzić do sprawności wzmacniacz. W przypadku tego wzmacniacza przyczyn może być kilka i niekoniecznie musi oznaczać uszkodzenie tranzystorów mocy. Bardzo często winowajcą okazuje się zabrudzony lub utleniony przełącznik. Szczególnie przełącznik wyboru źródła albo tutaj filtrów w sprzęcie, który ma 40 lat, to absolutnie nic niezwykłego. Z drugiej strony, nie można wykluczyć również problemu z samą końcówką mocy. W takich konstrukcjach zdarzają się uszkodzenia tranzystorów, mogą być to też zimne luty albo problemy w torze sygnałowym lub też w sekcji zasilania. Dlatego rozpocznę od ściągnięcia front panelu i rozpoczęcia diagnostyki od wizualnego sprawdzenia tych przełączników i ich pomiaru. Jestem w trakcie ściągania przedniej pokrywy i teraz zwróciłem uwagę na przełączniki filtrów. Zobaczcie, jak tutaj jest, nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, jak tutaj jest tłusto, aż takie kropelki są tłuste na płytce i same hebelki, jaki jest ich stan, osad, gruby, zazielenienie. Bardzo często spotykam taki wygląd przełączników czy potencjometrów, które wcześniej poddane były środkom konserwującym, wypsikane tutaj. No i tak wygląda właśnie efekt finalny. Ja te przełączniki zdemontuję, rozłożę, zresztą pokażę Wam w tym filmie, jak to zrobić. Ściągnąłem tutaj tą dolną pokrywę, aby dostać się tutaj od tych nakrętek od panelu czołowego i znajduję tutaj kondensator, którego być nie powinno. Poza tym, jak zauważycie, on już tutaj ma dość, cieknie, także na szczęście jeszcze tutaj dookoła nie ma jakichś poważnych uszkodzeń, ale ten kondensator stąd wylatuje. Mamy pierwszy rzut oka na potencjometr Noble, który także był porządnie wypsikany, także on musi trafić na tokarkę, żebyśmy go porządnie otworzyli i wyczyścili. Ktoś próbował poprawić fabrykę. Przylutowane tutaj są przewody bezpośrednio. Powinna być wtyczka wyglądająca bardzo podobnie jak ta. Dość mocno potopione są niektóre wtyczki, bo ktoś się mocno znęcał na przylutowaniu przewodów. Także to wszystko będę musiał poprawić. Poza tym niektóre przewody dosłownie, tak jak ten zielony, się trzymają na jednym włosku. Czeka mnie więcej roboty niż zakładałem. No i mamy to. Obudowa jest w środku prawie pusta. Zostały tylko transformatory i tutaj preamp gramofonowy. A wszystkie elementy wyciągnąłem, aby mieć dobry dostęp. Tutaj jest płyta barwy dźwięku, przełączniki i filtry. Tu mamy końcówki mocy wraz z płytą zasilacza. Jeśli chodzi o płytę zasilacza, tutaj częściowo ktoś już wymienił te kondensatory, ale potencjometry prądu spoczynkowego są na przykład zielone. Dodatkowo tutaj mamy ten tajemniczy kondensator, który podejrzewam miał zwiększyć pojemność tej baterii kondensatorów. Tymczasem wykonamy jeszcze oczywiście pomiary, ale już z doświadczenia wiem, że te kondensatory tracą na pojemności. Ich ESR rośnie, w związku z powyższym wystarczyło wymienić tylko te kondensatory i temat byłby zamknięty. Przechodzimy dalej, mam
potencjometr głośności, cały jest tłusty, oraz selektor źródła oraz pętli magnetofonowych. Możemy także sprawdzić tranzystory końcowe. Są to KD503 w prawym kanale i w lewym też mamy KD503. Myślę, że w pierwszej kolejności zacznę od płyty zasilacza oraz końcówek mocy, czy tranzystory końcowe są sprawne. No i myślę, że powoli zaczniemy po prostu tutaj porządkować. A tak jak widać na tej płycie jest co porządkować, bo jest i brud, i kurz. Potencjometry od prądu spoczynkowego też są już zielone. Część kondensatorów, tak jak widać, została wymieniona. Tutaj są złote Nichicony. Także do roboty, bo jest sporo pracy. Sprawdziłem już wszystkie tranzystory mocy. Tranzystory mocy są sprawne. Jeżeli chodzi o parametry wzmocnienia, tranzystory, które tutaj zostały zamontowane, mają różne parametry wzmocnienia, ale tak były montowane. Ja tego teraz nie będę zmieniał. Jeśli chodzi tutaj o jakąś pastę albo smar, który znajdował się pod tranzystorami, to tutaj jest sucho. Podkładki oczywiście są. Nie było żadnej pasty termoprzewodzącej, dzięki której tranzystor mógłby lepiej przekazywać ciepło do radiatora. Ja oczywiście wymienię podkładki, dam też nowe tulejki. Te nie wyglądają źle, oryginalne. Natomiast ja dam nowe, bo z biegiem czasu ten plastik, który tutaj jest, on od ciepła zaczyna po prostu kruszeć. Tranzystory końcowe ogarnięte, nowe tulejki, nowe podkładki, pasta. A teraz druga strona radiatora i tranzystory BD140 i 2 BD139 sprawdzone, są jak najbardziej sprawne. Także można je zamontować na nową podkładkę, nową pastę. I przechodzimy tutaj do drugiego kanału. Radiatory z końcówkami mocy właśnie schną po myciu płyt. Teraz przejdziemy do płyty zasilacza. Myślę, że w pierwszej kolejności wywalę te kondensatory i troszeczkę wyczyszczę tą płytę z tego tłuszczu i brudu, żeby widzieć chociażby oznaczenia elementów na płycie. I tak jak widzicie, część elementów już została wymieniona. Troszkę niedbale zostało to wlutowane, bo jeden kondensator jest wyżej, drugi jest niżej. W pracy tego wzmacniacza oczywiście to nie przeszkadza. Płyta wstępnie została wyczyszczona. Gdzieniegdzie jeszcze tutaj jest taki osad, ale to nie ma znaczenia, ponieważ ja tą płytę jeszcze będę drugi raz czyścił, po oczywiście wymianę tutaj poszczególnych elementów. Ale już po takim wstępnym czyszczeniu już widzę co jest, czyli tradycyjnie popalone rezystory. Potencjometry prądu spoczynkowego oczywiście obowiązkowo do wymiany. Tutaj widzę, że część kondensatorów została wymieniona na serię Nichicon Fine Gold i na serię kondensatorów Elny. Skoro mamy kondensatory 4700 mikrofaradów zdemontowane, no to przy okazji możemy wykonać pomiar. Urządzenie pokazuje otwarty obwód albo bardzo niską pojemność kondensatora. Ten mniejszy, który został domontowany, już widzicie, że rozpoczął się proces wylewania go. Mimo tego, że u góry kapturek nie otworzył się. Czyli w tym wypadku tradycyjnie już wymieniam na kondensatory z serii LS. Są to bardzo dobrej jakości kondensatory i przy okazji dzięki temu, że średnica tych kondensatorów nowych jest taka sama, będziemy mogli zamontować z powrotem te portki. Zrobiłem porządek z kondensatorami elektrolitycznymi na płycie. Te, które tutaj były zamontowane, zostały przeze mnie sprawdzone i są jak najbardziej sprawne i o poprawnych wartościach. Adaptery na nowe kondensatory zostały zamontowane. Po co takie adaptery montuję? Ano dlatego, ponieważ kondensatory Nichicon serii LS mają 2 wyprowadzenia. Natomiast oryginalne kondensatory, które tutaj były zastosowane, mają 4 wyprowadzenia. W związku z tym, żeby nie bawić się tutaj od spodu płyty w jakieś zworkowanie brzydkie, zastosowanie takich adapterów to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Kolejna zmiana, jaką tutaj wprowadziłem, to zmiana pojemności oraz napięcie kondensatora. Zmiana tych parametrów jest w zasadzie po to, aby uzyskać większą średnicę tego kondensatora i kondensatory zostały zamontowane.
Tak jak widzicie, te portki fajnie tutaj pasują odległościowo. Natomiast z dołu wygląda to w ten sposób, tak jak widzicie, płytka jeszcze nie jest wyczyszczona. Natomiast żadna ze ścieżek tutaj nie odlazła i wszelkie połączenia są fabryczne, można powiedzieć, bez żadnych tutaj zworek, drutów lutowanych. W przypadku, gdybyśmy nie mieli adapterów, takie zworki by musiały być tutaj zastosowane. A tak jest schludnie, ładnie, elegancko i w razie czego ktoś chciałby wlutować z powrotem te kondensatory, to można je wlutować w miejsca otworów lub dla osób, które, nie wiem, lubią tutaj rozcinać te doły i mieć oryginalne obudowy, a w środku wsadzone nowe kondensatory, to też można to wykonać. Tylko że to wymaga znacznie więcej pracy. Kolejnym krokiem jest wywalenie tych potencjometrów montażowych od ustawienia prądu spoczynkowego. Do tej pory stosowałem takie same potencjometry, ale czasem miałem z nimi kłopot. Mianowicie przed wlutowaniem pokazywał wartość od 0 do 1000 ohmów, natomiast po wlutowaniu pokazywał nieskończoną rezystancję. Musiałem wylutować ten wadliwy potencjometr montażowy, wlutować następny i sytuacja się normowała. Ponieważ takie wlutowanie, wylutowanie zajmuje czas, to tym razem skorzystam z nowego rozwiązania, nowego potencjometru montażowego, także o wartości 1000 ohmów. Jest to potencjometr firmy Peicher. Zobaczymy, jak się sprawdzi i jak będzie się zachowywał podczas ustawiania prądu spoczynkowego. Potencjometry montażowe zostały zamontowane, ładnie się prezentują. Przy okazji wymieniłem też rezystory, które były przykopcone. Na rezystory Vishay model RN60D. Oryginalnie tutaj rezystory były o mocy 1,8 W. Tym razem zastosowałem rezystory o mocy 1,4 W. Płytę już w zasadzie mamy przygotowaną do montażu w chassis, ale zanim to zrobię, muszę tutaj troszeczkę wyczyścić to wnętrze i także dostać się tutaj, za tą blaszką znajduje się preamp gramofonowy i tam także wymienić kondensatory na nowe. Wnętrze zostało wyczyszczone na tyle, ile mogłem je wyczyścić. Wrzuciłem już do środka radiatory, które zostały skręcone. I teraz, zanim wrzucę płytę do środka, myślę, że zajmę się tutaj tą częścią protektora, bo będzie mi po prostu łatwiej ją teraz wyciągnąć, wyczyścić przekaźniki, sprawdzić, jak wygląda stan z tyłu płyteczki od strony druku i dopiero potem zamontować płytę tutaj do środka. Przekaźniki głośnikowe zostały zdemontowane tutaj z tej płytki i zmierzymy rezystancję styków, ale prosty test potwierdzi nam. Prawy miernik reprezentuje prawy kanał, lewy kanał. Prawy kanał pokazuje praktycznie rezystancję przewodów, czyli niecały 1 ohm, a tutaj rezystancja powoli zaczyna spadać, rosnąć. Także tak czy siak przekaźnik jest do czyszczenia. I styki po czyszczeniu, także mamy poniżej 1 ohma i to jeszcze jest przed skompensowaniem rezystancji samych przewodów. Także jeżeli chodzi o pomiar, za każdym razem jest podobny, więc zabieram się za drugi przekaźnik. Płytka polutowana, wyczyszczona, troszeczkę mokra, także można ją już tutaj z powrotem montować i przechodzimy do kolejnego etapu, czyli właśnie montażu już płyty do środka. Płyta z powrotem wjechała do środka, zamontowałem już końcówki mocy, tutaj polutowałem razem z płytą zasilacza. Trzeba także pamiętać, tutaj między płytą a obudową są takie tuleje pod spodem. Powinno być ich 6, ale widzę, że ktoś już tutaj był przede mną, bo w niektórych miejscach, zresztą jak sami zauważyliście, kondensatory były wymienione i tej jednej tulei nie ma, więc jest 5 tulei. Wydaje mi się, że to będzie wystarczające, żeby płyta nie robiła się w taki banan pod wpływem ciężaru i mogę przejść do płytek tutaj z frontowej części. Rozpocznę od zajęcia się serwisu płyty preampu. Płyta preampu jest okropnie tłusta, jest aż nieprzyjemna w dotyku, tak jakbyście dotykali jakąś taką miękką warstwę brudu i kurzu. Myślę, że w pierwszej kolejności wylutuję te potencjometry, one i tak są do otworzenia, do rozwiercenia nity i wyczyszczę tą płytkę
zanim podejmę jakiekolwiek dalsze prace. Potencjometry zostały zdemontowane, teraz możecie się przyjrzeć bliżej troszeczkę jak wygląda ta płytka. Tutaj ten mostek, zobaczcie, jest aż zielony. Także nie pozostaje nic innego jak delikatna kąpiel w myjce do wstępnego oczyszczenia z tego osadu, a ja zajmę się tymi potencjometrami. A do otworzenia potencjometrów, ponieważ one są zenitowane, użyję mini tokarki Proxon FD150. Wykonałem już tą tokarką wiele napraw potencjometrów. Do warsztatu, w którym nie ma zbyt wiele miejsca, taka tokarka się sprawdza idealnie. Test tokarki oraz jak ona jest zbudowana zamieszczam w linku góry, a ja zabieram się za rozwiercanie. Ok, mamy to. Potencjometr rozłożyłem na części. Nawierciłem oraz nagwintowałem tutaj wnętrze, aby można było zamontować śrubę. Zwróćcie uwagę, jakie są brudne tutaj te wodziki, ale pomimo tak zanieczyszczonego wnętrza potencjometry jeszcze mocno nie trzeszczały. Poza tym podczas demontażu w tym miejscu powinien znajdować się smar spowalniający, natomiast potencjometry są suchutkie. Płytkę z myjki już wyciągnąłem. Wygląda zdecydowanie lepiej. Oczywiście ostateczne czyszczenie już będę wykonywał na przykład Loctitem SF7840, który bardzo dobrze doczyszcza takie powierzchnie, ale w pierwszej kolejności oczywiście wymiana elektrolitów. Rozłożenie tych potencjometrów miało na celu wyczyszczenie wnętrza. Do czyszczenia wnętrza będę używał środków Deoxit, które w moim przypadku się sprawdzają. Do powierzchni niemetalowych stosujemy ten zielony, a do powierzchni metalowych ten czerwony. Jeśli brud będzie uporczywy, to możemy użyć Argentum. No dobra, chyba mamy to. Wszystkie potencjometry zostały wyczyszczone z tego nagaru, który tam był. Dodatkowo zostały spolerowane wszystkie elementy metalowe. Tak właśnie ma wyglądać prawidłowo wyczyszczony i spolerowany element stykowy potencjometru. Więc nie pozostaje nic innego jak zabezpieczenie elementów metal środkiem SGB i po kolei złożeniem tych potencjometrów. Te 3 potencjometry nie wymagają kalibracji. Potencjometry już są złożone. Nałożyłem jeszcze smar spowalniający nowy na ośkę, o czym wcześniej wspomniałem. Tutaj widać z tyłu tą śrubeczkę z podkładką. Ja jeszcze nałożę lakier, żeby przypadkiem ta śruba się nie odkręciła. I w zasadzie potencjometry mogę uznać za gotowe. Na potencjometr podałem sygnał sinusoidalny oraz napięcie 2,83 V peak to peak, które odpowiada 1 V RMS. Natomiast jak zachowują się poszczególne ścieżki, to będziemy obserwować za pomocą wychylających się igieł na VT186. Podziałka, jaka nas interesuje, bo teraz jest ustawione na odczyt 1 V VRMS, to jest ta podziałka, która wskazywać będzie 0 dB. Dobra, rozkręcamy. Pierwszy przeskok i już mamy różnicę. Jedziemy dalej. Zaczynają się igły zbiegać, już dochodzą do siebie równiutko. Tutaj delikatna rozbieżność i znowu jedna drugą wyprzedza i to jest koniec. Gdybyśmy mieli regulację w tym potencjometrze, to mógłbym go skalibrować. Ale 2 ślizgacze są połączone ze sobą i jest zamontowane na sztywno jeszcze w dodatku na osi potencjometru. Jeszcze ten sam pomiar, czy w zasadzie sprawdzenie
współbieżności kanałów możemy zaobserwować na oscyloskopie. Już pierwszy przeskok na potencjometrze wskazuje 500 mV, 320 mV. Kolejny 680, 620, czyli te kanały się wyrównują. 760 i tak dalej, aż mamy koniec. Także w sprawie regulacji no już nic nie mogę tutaj poprawić. Jeśli chodzi o potencjometr balansu, teraz jak widzicie mamy strzałeczki w przeciwnych kierunkach. Teraz skręcamy potencjometr na jeden kanał, w porządku, pozycja 0 i znowu prawą i w porządku. Coś czuję, że chyba będę musiał skalibrować tego Kenwooda. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani, aby zobaczyć, jak wygląda kalibracja takiego przyrządu. Jeszcze dla świętego spokoju sprawdzę drugi potencjometr, który znajduje się w torze barwy dźwięku. Idziemy do góry. Tutaj zdecydowanie lepiej pracuje ten potencjometr, zdecydowanie równiej. Także widać, że te dwie strzałki jednak podążają za sobą. Potencjometry mamy z głowy, więc można zająć się samą płytką barwy dźwięku. Tak jak widzicie, ja już wywaliłem te stare kondensatory, które tutaj były nalutowane na złote incikony. Jedną rzecz, jaką dodatkowo robię, to wywalam kondensatory elektrolityczne w torze audio na Vimy. Modyfikacja ta daje pozytywny efekt. Użytkownicy potwierdzają, że dźwięk jest lepszy. Pamiętacie, jak mówiłem, że wrzuciłem tą myjkę do wstępnego czyszczenia do myjki ultradźwiękowej? Świeży płyn wlany po jednym czyszczeniu tak zabrudzonej płytki. Ten płyn już w takiej formie nie nadaje się do czyszczenia kolejnej płytki. Płytkę już wyczyściłem. Jest ładna, czysta, bez żadnych nalotów. Pamiętacie tutaj tą zworkę? Była zielona, teraz jest czyściutka. Wszystkie kołki są wyczyszczone, więc pozostaje tylko zamontowanie potencjometrów na swoje miejsce, odłożenia płyteczki na bok i przejścia do kolejnego etapu. Kolejne na liście są przełączniki hebelkowe oraz tutaj ta płytka w komplecie. Tak jak widzicie, ta płytka, tak jak i poprzednia, była wcześniej czymś wypryskana. Teraz do tego, co skapnęło na płytkę PCB, poprzyklejał się kurz, brud, więc zanim rozpocznę jakiekolwiek prace, muszę wstępnie to wypłukać. Jasne, że mógłbym użyć myjki z tym płynem zanieczyszczonym. I tak już w końcu jest zanieczyszczony, więc co mi tam. Ale myślę, że to będzie świetny test dla środka Loctite 7840. Czy sobie ten płyn poradzi? Zaraz to sprawdzę. Oczywiście sam płyn, choćby nie wiem jak cudowny, sobie nie poradzi, więc trzeba troszeczkę użyć siły, jakiejś szczotki, żeby porządnie dostać się do każdego zakamarka i wyczyścić. Element wstępnie wyczyściłem, po prostu chodzi o to, żeby się nie babrać w tym brudzie, kurzu. Użyłem tylko SF7840 i oczywiście troszeczkę alkoholu, żeby szybciej odparowało. Zobaczcie jaki brud. A to tylko wstępne czyszczenie. Jeszcze troszeczkę jest mokra, ale mogę przejść już do czyszczenia przełączników hebelkowych. Generalnie konstrukcja przełączników jest taka sama. Aby się do nich dostać, wystarczy odkręcić nakrętki. Należy uważać na podkładki, które tu się znajdują. I można zdjąć to wzmocnienie. Interesuje nas wewnętrzna strona, tak jak widzicie, tu jest czarno. Także ta strona jest do wyczyszczenia. No i styki mamy wyczyszczone, spolerowane od razu, więc wystarczy je zakonserwować. Należy tylko jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj pod spodem jest kuleczka, dzięki której możemy sobie tak fajnie przełączać skokowo. Dobrze jest tam troszeczkę smarów wpuścić. No i w zasadzie możemy założyć z powrotem elementy zdemontowane. I ponieważ przełączniki są zbudowane identycznie, wszystkie w tym wzmacniaczu, to kroki konserwacji przeprowadzane są takie same. Styki przełączników wyczyściłem. Tutaj 3 kondensatory były, to od razu je wymieniłem. Płytka została umyta i wyczyszczona. Także w zasadzie możemy ją odstawić na bok jako gotową. Styki były tak brudne, że musiałem użyć Argentum. Kluczem do stosowania Argentum jest
użycie go na te styki, wyczyszczenie, a potem zneutralizowanie. W ten sposób bezpiecznie możemy używać argentum, bez obawy, że po czasie argentum, który zostanie niespłukany, spowoduje problemy w postaci właśnie braku kontaktu. Kolejne do czyszczenia jest przełącznik wyboru terminali głośnikowych i słuchawek. Konstrukcja tego przełącznika jest identyczna jak w przypadku poprzednich, z tą różnicą, że tutaj jest cała oś potencjometru, a nie tak jak w przypadku poprzednim wajchowe przełączniki. Także odkręcamy tutaj te dwie nakrętki, możemy ściągnąć ten wspornik i dostać się do styków. Po demontażu tutaj tego wsporniczka, jak widzicie, styki są nie tylko brudne, ale także mają taki tęczowy kolor. Także ciekawe, tak jakby ta blaszka była poddawana jakimś wysokim temperaturom. No ciekawe. Kolejny jest selektor źródeł oraz pętli magnetofonowej, ale ktoś tutaj na stałe lutował te przewody, więc chyba łatwiej mi będzie po prostu odlutować te przewody i mieć ten element wolny, tym bardziej, że przy nim będzie bardzo dużo pracy. Tu widzę, że jeden z przewodów jest urwany, także to będę musiał poprawić, więc do roboty. Przy tej płytce będzie troszeczkę pracy. Mianowicie należy ten przełącznik wielosekcyjny najlepiej wylutować z płytki, jeden i drugi. Przed wykonaniem tych czynności warto zrobić bardzo dużo zdjęć, bo tutaj jest spora ilość zworek, które biegną nie tylko między poszczególnymi tarczami, ale także gdzieś do płytki polutowane, więc dobrze posiadać dokumentację, aby później wlutować tak samo. Poza tym, jak widzicie, ten przełącznik jest lekko przesunięty w stosunku do tego. No i trzecia sprawa, że tutaj są pourywane przewody, więc trzeba to naprawić. Poza tym tych kilka kondensatorów dobrze by było od razu profilaktycznie wymienić. Jeden z przełączników, czyli przełącznik źródeł, wylutowałem. I teraz musimy się dostać do poszczególnej tarczy, aby ją wyczyścić. Nie jest to takie łatwe, bo odkręcenie tych dwóch śrub nie pozwoli nam dotrzeć do każdej tarczy, ponieważ tutaj z jednej strony i po drugiej stronie znajdują się zworki. Ja to wykonuję w ten sposób, że z jednej strony odlutowuję te zworki, dzięki czemu tą tarczę mogę odchylić i dostanę się do każdej z nich bezproblemowo. Oczywiście przy składaniu pamiętajcie, że tutaj są różnej grubości podkładki, te tulejki, więc trzeba to zmontować tak samo jak było, czyli podkreślam jeszcze raz, róbcie zdjęcia, żeby mieć później dokumentację złożeniową. No i selektor źródeł został rozłożony. Ta czynność może nie należy do najprostszych. Tarcze, tak jak w poprzednich wypadkach, są ciemne. Także po wykonaniu takiego czyszczenia, złożeniu i poprawnym złożeniu takiego przełącznika, no będziemy mieli spokój na długi czas. O co chodzi z tym polerowaniem styków? Mianowicie tutaj widzicie powierzchnię wyczyszczoną środkiem do czyszczenia, no ale jak widzicie tutaj są takie dookoła rysy. Rysy powstają w wyniku kontaktu tych dwóch styków i powierzchnia ta się rysuje. Jeżeli ona się rysuje, to powstaje wyżłobienie. Z każdym obrotem tego przełącznika to wyżłobienie jest coraz głębsze. Dlatego warto wyrównać tą powierzchnię poprzez polerowanie czyścikiem z włókna szklanego. Teraz widzicie, te rysy występują, a teraz mamy powierzchnię wypolerowaną. Dzięki temu, że polerujemy tą powierzchnię, jakiekolwiek rysy oraz wrzery zostaną spolerowane. Teraz tylko kwestia zostaje zabezpieczenia tej powierzchni i przechodzimy dalej. I przełącznik zmontowałem. Jeżeli chodzi o te zworki, to można wykorzystać na przykład nogi z obciętych kondensatorów. One się nadadzą tutaj jako zworki w sam raz. Przełączniki już są na swoim miejscu, wyczyszczone oczywiście. Jeszcze tutaj poczyściłem kołeczki i teraz, zanim płytka będzie wyczyszczona, bo to jeszcze strona nie jest kompletnie wyczyszczona, muszę tutaj przenieść ten tranzystor na swoje miejsce. Nie wiem, dlaczego ktoś tak wlutował, czy po prostu nie chciało mu się wyciągać tej płytki, czy to może wystąpiło w trakcie produkcji, że nie wlutowali tego tranzystora, ale ja w każdym razie muszę go przenieść na swoje miejsce na drugą stronę. Do czyszczenia pozostały jeszcze dwie rzeczy. Przełącznik kontur oraz potencjometr. W tym wypadku producent zamontował potencjometr Noble. Spotyka się też
potencjometry czterosekcyjne firmy ALPS. Czyszczenie przełączników już widzieliście wcześniej, także nie będę tego pokazywał. Natomiast skupimy się na potencjometrze Noble. Przed nami mamy 4x50K wymontowany potencjometr Noble, a tutaj mam 4x50K nowy potencjometr Noble. Część osób zresztą wie, że te potencjometry są bardzo, bardzo ciężkie do znalezienia. Oczywiście nie mówię tutaj o nowych elementach, bo nowe są praktycznie nieosiągalne, ale chociażby używane. No ale jak to? No przecież tutaj stoi nowy. Producenci audio w swoich wzmacniaczach w większości przypadków stosują potencjometry logarytmiczne. Natomiast w sprzęcie WSH-205 czy Altus V600 potencjometr Noble jest potencjometrem liniowym. Co to oznacza? Otóż oba potencjometry w tym momencie mam ustawione w środkowej pozycji. Lewy potencjometr jest potencjometrem od Altusa V600, a prawy jest nowym potencjometrem. I jak widzicie, środkowa pozycja pokazuje mniej więcej połowę, czyli około 25 kΩ, natomiast środkowa pozycja w potencjometrze Noble logarytmicznym pokazuje 7,2 kΩ. Można oczywiście zastosować ten potencjometr, ale będzie on troszeczkę inaczej funkcjonował w stosunku do starego. Mianowicie ustawienie w połowie gałki powoduje, że moc jest na poziomie 30 W. Natomiast przy prawym potencjometrze moc ta będzie wynosiła 4 do 5 razy mniej. Aby uzyskać podobną moc wyjściową, należy troszeczkę przystawić i moc wyjściowa mniej więcej 50% pojawia się mniej więcej w położeniu gałki 2/3 całej skali. Także w przypadku, jeżeli ten potencjometr jest na przykład uszkodzony poza możliwością naprawy, można zastosować nowy potencjometr, ale logarytmiczny, który będzie troszeczkę inaczej reagował na zmiany położenia gałki głośności. Dobra, dość gadania, czas się zająć naszym potencjometrem. Ponieważ to jest czterosekcyjny potencjometr, nie jest tak łatwo go otworzyć. W pierwszej kolejności trzeba ściągnąć tą z tyłu pokrywkę, trzeba uważać, bo tutaj z tyłu jest kuleczka, żeby nam się nie poturlała gdzieś. Cały potencjometr jest okropnie tłusty, aż nieprzyjemny w dotyku, taki myszaty można powiedzieć, bo tutaj poprzyklejały się różne warstwy kurzu i jest taki mięciutki w dotyku. Natomiast, tak jak widać, potencjometr jest zanitowany i tą tylnią część trzeba usunąć, zanim ściągniemy tą pierwszą tarczę i będziemy mogli się dostać do kolejnych. (20 minut roboty) i mamy potencjometr rozłożony na 17 elementów. Widać po ślizgaczach, że już są ciemne, więc nie pozostaje nic innego jak to wszystko wyczyścić, zakonserwować i oczywiście przejść do żmudnej pracy kalibracji. Elementy już zostały wyczyszczone, tarcze były bardzo brudne, zobaczcie sobie tutaj na te patyczki. Smar spowalniający już się praktycznie zamienił w klej na tej osi. Nie jest może koniecznie potrzebny, bo tutaj jest ta kuleczka, o której wspomniałem wcześniej, ten potencjometr pracuje skokowo, ale jednak tak jak producent tutaj zastosował smar, ja też zastosuję, oczywiście wcześniej czyszcząc tą oś pod nowy smar. Nie pozostaje nic innego jak powoli zacząć składać potencjometr, oczywiście wcześniej nakładając smar konserwujący na styki metal-metal. No i mamy to. Potencjometr został złożony. Ten nit, który tutaj znajdował się z tyłu, który ścięłem, pełni określoną funkcję. On sprawiał, że ten potencjometr pracował cały czas w osi. Jako że go nie ma, to zastosowałem tutaj długą śrubę, która wchodzi w tuleję gumową i zabezpieczyłem gwint, wkręcając śrubę na CX80. Dzięki czemu, tak jak widzicie, śruba pracuje razem z obrotem osi w tej tulei gumowej, a nie ma tutaj ruchów lewo-prawo, góra-dół, także jest ona idealnie dopasowana, ta tuleja i ta śruba, do otworu, który tutaj znajdował się. Tym samym nie mogę zabezpieczyć lakierem śrubę z tyłu, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, ona się obraca. Teraz jak skalibrować taki potencjometr? W
przypadku tego modelu potencjometru pierwsza tarcza, znajdująca się tutaj na końcu, jest tarczą, która jest zamontowana na stałe. I to jest tarcza, od której będziemy się wzorować, kalibrując 3 kolejne sekcje do góry. Od tej tarczy skalibrujemy tą, potem od tej tarczy skalibrujemy tą i tak dalej, i tak dalej. W przypadku kalibracji można zastosować zwykłe omomierze. Ja zalecam jednak oscyloskop. Jest dokładniejszy, ale ja sobie przeprowadzę kalibrację na Kenwoodzie VT186. Teraz na razie mam podłączoną tarczę wzorcową i kręcąc potencjometrem mamy informację, jak następna tarcza powinna pracować. Każda z tych tarcz ma specjalne wycięcie. Jak już znajdziemy to wycięcie, wkładamy tu coś, żeby zablokować tarczę i kalibrujemy za pomocą obracania potencjometrem samą osią. Ok, sprawdźmy, jak udało mi się skalibrować ten potencjometr. Także ja jeszcze sobie tutaj delikatnie, dosłownie muśnięcie półobrotu potencjometru poprawię, aby uzyskać jak największą współbieżność pracy potencjometru. No dobra, to mamy wszystko przygotowane, wszystkie przełączniki wyczyszczone, potencjometry także, kondensatory nowe, więc nie pozostaje nic innego jak wpakować to wszystko do środka i powoli przygotować się do próbnego rozruchu. Wstępnie złożyłem wszystkie komponenty do środka, popodłączałem oczywiście. Tutaj jeszcze brakuje wskaźników, ale one tutaj przychodzą z płytą czołową, natomiast nie są to istotne elementy do uruchomienia. Gąszcz przewodów popodłączałem, mam nadzieję, w poprawne miejsca i możemy przejść do pierwszego uruchomienia. Pierwsze uruchomienie oczywiście przez zabezpieczenie, ponieważ tak rozległy remont, jaki tutaj był wykonywany, no różnie bywa. Ja mogłem coś źle podłączyć, coś przeoczyć. Wzmacniacz też jest stary, w związku z tym jakiś komponent może zawieść, półprzewodnik, także zabezpieczamy się przez żarówkę. Nie jest to zabezpieczenie, które uchroni przed wszystkim, ale przynajmniej da nam jakąś informację, gdzie mniej więcej szukać usterki, jeżeli ona wystąpi. Załączamy. Pierwsze uruchomienie niestety nie udało się. R539, który znajduje się tutaj, widać, że się bardzo mocno dymi. Pomierzyłem wszystkie elementy na płycie głównej. Wszystkie tranzystory są sprawne, wszystkie diody są sprawne. W związku z tym ponownie wytargałem końcówkę mocy, aby zobaczyć, co się tutaj dzieje na tej płycie. I po przemierzeniu wszystkich elementów nie widzę także problemu, aczkolwiek jedna rzecz przykuła moją uwagę. To jest ten drucik. Tutaj powinien być kondensator. Został tylko drucik. Na pewno ten drucik tutaj przywierał do tego radiatora. Czy po usunięciu tego drucika problem zniknie? Zaraz zobaczymy, bo ja tutaj w tej końcówce mocy nie widzę najmniejszych problemów. Wszystkie tranzystory pomierzyłem, łącznie z tymi Teslami. No i mamy to. Mianowicie, jak zauważyliście, żaróweczka rozbłysła i zgasła, tak jak być powinno od początku. Prąd spoczynkowy na razie jest na poziomie 23 mV i możemy go regulować. Także wydaje się, że lewa końcówka mocy jest sprawna. Zaraz podłączę oscyloskop i będę sprawdzał, jak zachowuje się wzmacniacz. Jeszcze nie ustawiłem prądów spoczynkowych w kanałach lewy i prawy. Na razie tylko sprawdzam poprawność działania samego wzmacniacza i podłączyłem na wejście sygnał 1 kHz. Zobaczcie, co się dzieje. Pięknie wszystko działa prawidłowo. Wszystko pracuje tak, jak powinno pracować. Także teraz można przejść do konfiguracji prądu spoczynkowego. Jeśli chodzi o regulację prądu spoczynkowego, ja ustawiam ten prąd spoczynkowy na poziomie 70 mV. Aby ten prąd spoczynkowy ustawić, ustawiamy naszą gałkę głośności na 0, potencjometry barwy dźwięku także na 0, załączamy wzmacniacz, lewy miernik lewy kanał, prawy miernik prawy kanał, aż się ustabilizuje. Zazwyczaj to jest około 5 do 10 minut oczekiwania. Minęło troszeczkę więcej niż 10 minut, bo akurat miałem telefon. Prąd spoczynkowy regulujemy za pomocą rezystorów montażowych R528 oraz R527. Lewy kanał i teraz prawy.
Lewy musimy skorygować troszeczkę. I oczywiście, jeżeli wartości będą wzrastać, to delikatnie korygujemy tą wartość, żeby utrzymywać na poziomie tych 70 mV. Wydaje mi się, że te wartości, które mam ustawione, możemy zostawić. Tak jak widzicie, te wartości falują góra-dół i mogę przejść do sprawdzania stanu poszczególnych funkcji oraz przełączników. Przeprowadzam testy wszystkich funkcji. W trybie linear wszystkie funkcje pracują prawidłowo, ale oczywiście w tym trybie nie mamy regulacji barwy dźwięku. Przebieg wygląda następująco. Natomiast po załączeniu barwy dźwięku mamy problemy. Automatycznie nam lewy kanał zaczyna być głośniejszy niż prawy. W dodatku regulacja wysokich tonów w lewą stronę powoduje zwiększenie głośności dalej lewego kanału. Jeśli chodzi o basy, to tutaj wszystko pracuje prawidłowo. Jeżeli chodzi o balans, tak samo. Natomiast ten potencjometr tonów wysokich tutaj nam wprowadza problemy. Także niestety nie pozostaje nic innego, jak wygrzebać tą płytkę na zewnątrz i sprawdzić, co się dzieje. Regulacja barwy dźwięku już została ogarnięta. To są wysokie. Tutaj są basy. Natomiast, jak widzicie, zniknął nam jeden kanał. Nie całkowicie, bo widać, że coś tam się pojawia. Także jeden problem rozwiązany i następny się teraz pojawił. Jeszcze, żeby wyeliminować źródło, czyli wejście, jest problem, przełączamy w tryb liniowy i mamy wszystkie kanały. A teraz nam znika jeden. Także coś jest jeszcze na rzecz. No i mamy to. Udało mi się zlokalizować problem. Teraz jest bez barwy dźwięku. Teraz z barwą dźwięku. Możemy sobie tutaj dowolnie zmieniać, kształtować ten przebieg, lewy, prawy kanał. I znowu bez barwy dźwięku, z barwą mono, stereo. Cały czas jest, można powiedzieć, sygnał na kolumnach. Problemy były w zasadzie dwa. Jedna ze ścieżek tutaj miała blob cyny, który zachodził na ścieżkę obok. Niepotrzebnie było zwarcie. Prawdopodobnie to ściągało tranzystor w dół jednego z kanałów. I drugi problem to ten wcześniej luźny przewód, teraz dolutowany, dosłownie odpadł, więc po przelutowaniu wzmacniacz z powrotem działa prawidłowo. Myślę, że po tej nierównej walce mogę całkowicie już składać wzmacniacz. Wzmacniacz złożyłem już w całość, doczyściłem front panel i teraz ładnie się prezentuje. W środku w zasadzie już nic nie brakuje, dlatego możemy przejść do tradycyjnego już punktu programu na kanale, czyli pomiar mocy wyjściowej. Pomiar mocy wyjściowej będziemy realizować przy impedancji 4-ohmowej, jak i 8-ohmowej. Do pomocy wykorzystamy sobie moje sztuczne obciążenie. Rozpoczniemy sobie od impedancji 8-ohmowej. 1,2. Mamy 17,6, 17,2, 17,6, dlatego możemy przyjąć 17,6. Przy impedancji 8-ohmowej daje nam to 38,7 W na kanał. Teraz przełączymy na 4-ohmowe i jedziemy tak samo do odcięcia. Mamy 16,8. Przy impedancji 4-ohmowej mamy 70,5 W na kanał. Całkiem wystarczająca moc wyjściowa w dzisiejszych czasach. Pomiar mocy wyjściowej był ostatnim etapem naprawy tego wzmacniacza, więc zapraszam Was do podsumowania. Na tym etapie mogę już podsumować prace wykonane przy wzmacniaczu Altus HiFi V600. Zakres serwisu był naprawdę szeroki i objął praktycznie wszystkie najważniejsze elementy, które po tylu latach wymagały interwencji. W pierwszej kolejności została wykonana wymiana kondensatorów elektrolitycznych, w tym również tych 4 głównych kondensatorów filtrujących. W im przypadku konieczne było zastosowanie adapterów, aby nowe elementy mogły poprawnie pasować do oryginalnego layoutu płytki. Jak to często bywa przy starszym sprzęcie, współczesne podzespoły mają inne gabaryty i rozstaw wyprowadzeń, więc bez dodatkowej pracy nie dałoby się tego zrobić estetycznie i zgodnie ze sztuką. Kolejnym etapem było rozwiercenie i dokładne czyszczenie potencjometrów, ponieważ lata eksploatacji odcisnęły na nich swoje piętno. Do tego doszło również czyszczenie płytek drukowanych, usuwanie nagromadzonego brudu, starego osadu,
i wszystkiego, co przez dekady zbierało się wewnątrz urządzenia. Została także wykonana wymiana pasty termoprzewodzącej oraz podkładek pod tranzystorami, aby przywrócić poprawne warunki pracy elementów końcowych i zadbać o właściwe odprowadzenie ciepła. Teoretycznie można by powiedzieć, że wzmacniacz przeszedł kompleksowy remont i właśnie tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, o której warto mówić głośno. W sprzęcie audio sama precyzja, dokładność, nawet bardzo szeroki zakres pracy nie zawsze gwarantują natychmiastowego sukcesu. Mimo wykonania tych wszystkich zabiegów, wzmacniacz dalej nie chciał się poprawnie uruchomić. Pojawił się wysoki prąd spoczynkowy w jednym z kanałów, którego nie dało się wyregulować. Do tego doszły problemy z działaniem przedwzmacniacza oraz zaniki jednego z kanałów. I to jest właśnie coś, co ten przypadek pokazuje bardzo dobrze. Przy starym sprzęcie audio często nie ma drogi na skróty. Można wykonać ogrom pracy, przywrócić poprawność jednego z bloków, a w międzyczasie okazuje się, że inne elementy zaczynają ujawniać swoje problemy albo po prostu wychodzą na jaw usterki, które wcześniej były ukryte. Jedno naprawiamy, a drugie może w tym czasie ujawnić się uszkodzenie. Taka jest niestety rzeczywistość przy serwisowaniu wiekowych konstrukcji, szczególnie tych, które mają za sobą długą historię wielu lat pracy i często niejedną wcześniejszą interwencję. Na szczęście po zakończeniu remontu i wykonaniu odsłuchów mogę już powiedzieć jedno. Altus HiFi V600 gra bardzo podobnie, a być może nawet identycznie jak WSH 205. I szczerze mówiąc trudno, żeby było inaczej, skoro konstrukcje wewnętrzne praktycznie są takie same. To nie jest sprzęt, który nagle odkrywa jakiś zupełnie inny charakter brzmienia. Tutaj od początku czuć bardzo bliskie pokrewieństwo z WSH 205 i właśnie to słychać po doprowadzeniu wzmacniacza do porządku. Mam nadzieję, że po całym tym remoncie sprzęt będzie jeszcze długo cieszył zarówno ucho, jak i samym faktem, że udało się przywrócić do życia kolejny ciekawy kawałek historii polskiego audio. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o modelu Altus HiFi V600 i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!